Cześć kochani, tu Ania Lucińska i zapraszam Was na wyjątkowy odcinek Lucińska Shows prosto z Miami Beach. Firmy motoryzacyjne to zupełnie coś więcej niż tylko produkcja, samochody, opony, blacha, komputery czy podzespoły. To swojego rodzaju odpowiedzialność społeczna, żeby stać się kimś więcej niż tylko producentem aut. Żeby przełamywać bariery i poprzez swój brand, swoje koncepcje, swoje prototypy i projekty i przenikać z tym do innych światów. Wiele firm motoryzacyjnych od lat angażuje się w różnego rodzaju projekty, wystawy, akcje. No i tak BMW od wielu lat daje artystom do pomalowania różne modele swoich samochodów. Papugi! I takich artkarów do dnia dzisiejszego powstało coś około 20. Jeden bardzo znany, pomalowany przez samego Andy'ego Warhola w 1979 roku. No wiecie, tego pana od puszki z zupą pomidorową. Na pewno znacie. Inny projekt, polscy projektanci ostatnio pomalowali części Porsche i z tego też powstała sztuka. Ale tak mogłabym wymieniać, a sami widzicie, Miami czeka. 1, 2, 3. A tak szybko się przebrałam. I zanim wybiorę się na zwiedzanie Miami, to chciałabym pokazać Wam coś zupełnie wyjątkowego. Projekt, który Lexus stworzył wraz z artystką z Nowego Jorku, Suchi Reddy, właśnie specjalnie na Miami Art and Design Week. Chodźcie, pokażę Wam. I wanted to make a sculpture that really looked kind of intertwined with both its context and creating its own context too. So all the shapes of the car, basically, I took them apart and I made kind of like this landscape out of the shape, and then I made rolled forms out of this. So that every piece of this is a part of the car, actually. And because I was working with a car, I wanted to make it as ethereal as possible, like use the material that would be maybe the most opposite of what you might make a car with. And I had been thinking of mist. So then when they were talking about like shaping with air, I was like, oh my God, we're on the same wavelength. Each year with Design Week in Miami, we try to bring something that represents the brand, but in a very artistic or creative way. And so this year, we wanted to have the topic be electrification and kind of this path towards carbon neutrality that we're on as a brand. And we found some commonalities with Suchi and some of her interests, the materials she uses, the choices she makes. And so we found that made a very kind of nice partnership and gives us something like this beautiful sculpture as a way to show Lexus in maybe a surprising or unexpected way. So, we've really moved from things that are very static, a printed advertisement or an out-of-home billboard, to television, which of course has dynamic feeling to it. But now we've really moved into interactive, right? We've moved to digital where a person can almost be part of the conversation. So I'm not talking at you, I'm trying to engage with you. And I think that is the future in general. I think anything a marketer can do to go closer to the customer. I think in the past we thought the customer should come to us. Not anymore. We have to go to where the customer lives, and we have to speak to them about things that they find relevant, and that's why we do things like this. And what do you think about the connection right now in the social media and car brands? I think it's critical because people are more likely to believe something they hear from a peer, someone who's like them, than they are to hear it just from an advertiser. So I think that it is more compelling, and I think it's more believable, more authentic. And so I think that is here to stay. Słuchajcie, jestem właśnie pod ICA, czyli Institute of Contemporary Art, czyli Instytut Sztuki Współczesnej, i za chwilę wejdę do środka.
Pamiętajcie, Miami nie jest stolicą stanu Floryda. Jest nią położona na północy stanu miejscowość Tallahassee. A tego o Miami nie wiecie na pewno. Za zbudowaniem tego miasta stoi kobieta. Biznesmenka Julia Tuttle była właścicielką nieruchomości, na której zbudowano Miami. Z tego powodu nazywana jest Matką Miami. Lexus, sztuka i Miami to połączenie, które uderza do głowy jak bąbelki szampana. Moim zdaniem to bardzo dobrze, kiedy motoryzacja pojawia się w nieoczywistych miejscach i w nieoczywistej formie. I niezależnie od przekazu, ta forma komunikacji dociera do tych osób, które czasami może widzą motoryzację inaczej niż my, jej miłośnicy. I może Lexus zyska nowego fana, może ktoś pomyśli cieplej o Lexusie, a może ta instalacja zainspiruje kogoś do stworzenia czegoś równie wyjątkowego. Z samego Miami mówiła do Państwa Anna Lucińska, Luciński Shows. Dziękuję.